Dzisiaj będziemy montować dodatkowy zbiornik paliwa z tyłu, żeby mieć większy zasięg. To jest ten bak. Dokładnie tak jest mocowany. To jest uchwyt, który się opiera na tylnej belce ramy. Do tego się montuje nadwozie, blachę. A to jest miejsce na chlapacz. Czyli tędy wlewamy paliwo. Tędy wpływa tędy. Tędy się przelewa do zbiornika. I tutaj stąd mały wężyk do dołu baku. A tu jest odpowietrzenie. To mocowanie to jest to, które przykręciłem, jak składałem ramę. Ono jest tutaj. To jest to. Gotowe. O tyle mniej pracy. Więc tak to wygląda. No dobra, teraz odłączamy przelew. Taką mamy instrukcję. Więc zrobimy wersję wideo tej instrukcji. Pierwszym problemem jest to, że tu jest jednolita blacha z tymi fasolkami, z otworami do przymocowania tutaj. O, tutaj w ramie. Tu mamy 3 otwory. Raz, 2, 3. I nie da się podejść, żeby przykręcić nakrętkę ani włożyć śrubę, przez to, że tutaj będzie bak. Dlatego przyspawamy do blachy płaskiej 3 nakrętki. Raz, 2, 3. I przykręcimy od dołu nakrętkami. Tutaj. Z tej strony to jest jedyna opcja, gdzie można podejść, coś przytrzymać, więc tutaj będziemy podtrzymywać tę blachę, żeby ją nacelować w nakrętki. Dobra, wiercimy tutaj. Tu, tak? Czyli ta dziura. Dobra, widzę. A, śrubokręt. A, dobra. Dobra, doszło. Dopychać ci tam? Na razie nic nie trzeba dopychać. To powinniśmy mieć chyba całkiem do dołu, nie? Żeby tutaj śrubą podejść. Nie będzie lotność. Idealnie. Nie do dołu muszę być? Nie, jest okej. Czyli co, trzeba go tam przyłapać, żeby to ogarnąć, tak? Na górę wstawić, nie? Co? Coś na kształt, jakąś śrubkę. Zajmij to.
prawie pasuje. Bo pół centa, tak, dodaj go pół centa do tyłu. Do tyłu pójdzie czy nie? Nie? Może być nawet przegięte w dobrą stronę, jak się będzie przesunięty bak. Tego jednego cypanta można już wyjąć. Nie, ja bym go nie przyłapywał. Zostawiłbym go założonego, ale nie ten. Nie wiem, czy tego nie trzeba jakoś wygiąć, przegiąć. W ogóle nie wiem, czy wsadzimy ten baks, jak to jest taki. Jakoś tak. No tak. To i tak nie wejdzie. Więc to chodzi o to, żebyś nałożył to na styk, moim zdaniem, nie? Aha, nie, bo tu może być więcej. Jeden wężyk. Ja mam. Nie, W tę stronę nie pójdę, bo mnie ten narożnik trzyma. jakieś śrubełki wezmę. Jakby mnie ten narożnik nie trzymał, to by można było odjąć błotnik więcej. Ale ona wcale nie wygląda na za długą. Biorąc pod uwagę. Wiesz co, bo my źle robimy. Najpierw na ten bak trzeba założyć tą gumę. Na ten, co dodatkowe wsadzamy, nie na tamten. Bo masz, tutaj masz dziurę większą. To ci wejdzie. Wyjmujemy go? Próba numer 2. O, tak. Jedno weszło, jeszcze drugi na bak jeszcze nie weszło. W tym miejscu potrzebujemy dorobić tulejki albo dystans. No to mocowanie nie pójdzie dalej, bo tu jest na końcu. No i teraz to mogłoby być dłuższe, ale ciężko byłoby to włożyć. Albo tam poluzować, tam te śruby, czy nie, Przemo? Just a second. O, poluzowało się. Tu zamieniliśmy śrubę, żeby wchodziła z tej strony. Nie dałoby się jej wyjąć przez to. O, przez to. Duże przesunięcie. Stożek, no więc tu teoretycznie nic nie powinno się dawać.
No. Nie jest tak źle. Nie jest to takie łatwe, jak widać. Mamy przesunięcie tego wlewu w stosunku do wlewu do baku. Nie jest problem, tylko problemem jest ściśnięcie dwóch cybantów na górze. Nie można tego zrobić wcześniej. Miało nam to zająć 2 godziny, zajęło 4. Pewnie w sumie skończymy w 4 godziny. Ale będzie ok. No nie ma tutaj już jak filmować tego, więc jedno jest pewne. Ostatnia część tego montażu jest najgorsza i zajmie najwięcej czasu. No i tej gumy nie mamy, nie? Pozostała jeszcze pod dołu. No dobra, i tutaj wszystko trzeba dlać wachę i zobaczyć, czy nie cieknie.